Cześć, dzisiaj coś znowu będziemy dłubać w skórze, ale zanim cokolwiek zaczniemy, zanim powiem co, to kilka wyjaśnień. Po pierwsze, koszą trawniki, więc będzie co jakiś czas słyszeć jakieś szmery, szumy i tak dalej. Po drugie, miał być film z tłoczenia tej pochewki. Połowa filmu została nagrana i tyle schrzaniłem, że nie dało się z tego zmontować nic konkretnego. Później myślałem, żeby nagrać to też ręczne tłoczenie, ale no nie mam jeszcze warunków do tego, żeby to nagrać. Jest to dosyć skomplikowane, długotrwałe i myślę, że w kamerze niewiele byłoby widać, przynajmniej na ten moment nie jestem gotowy, żeby to zrobić. I miało być formowanie na mokro, które zacząłem, nagrywałem i zgadnijcie co, to co z większości filmów, które nagrywam, nie dawało się to później nic z tego zrobić, bo albo popełniłem jakieś kretyńskie błędy, którymi nie chcę się chwalić, albo zwyczajnie po prostu źle to wszystko nagrałem, mało było widać, było ciemno i tak dalej, ale chciałbym, żeby jakiś content się tutaj pojawiał. I też pomyślałem sobie, ostatnio klient poprosił mnie, żeby zrobić okładkę skórzaną do takiego notesika. No i chciał taką bardzo prostą notatkę. Ja mu nawet powiedziałem, że w sumie to kawałek skóry to sobie może sam kupić, sam sobie zmontować, jeżeli to ma być takie turbo proste. Nie, poprosił, żebym zrobił. Więc dzisiaj to będzie taki projekt, który moim zdaniem każdy jest w stanie zrobić sobie sam. Kupić sobie kawałeczek skóry i w zasadzie nie musi mieć nie wiadomo jakich narzędzi i bez trudu sobie ją zrobi. Ja dzisiaj zrobię z tymi narzędziami, bo film jak wykonać coś kompletnie nie mając żadnych karetniczych narzędzi już zrobiłem. Jest na moim kanale cały portfel od A do Z wykonany widelcem, gwoździem i nożem kuchennym. Więc dzisiaj po prostu zrobię normalnie tak, jakbym to robił dla siebie. O. A do tego celu użyję skóry cielęcej. Niewielkiej grubości, 1,2 mm. Moim zdaniem całkowicie wystarczy. Natomiast na co trzeba zwrócić uwagę? W tym wypadku okładka ma być totalnie surowa. To ma być wycięty kawałek skóry, sfazowane krawędzie, przymocowana tam gumka do trzymania i to wszystko. Koniec, kropka. Zero barwienia, zero olejowania i tak dalej. To ma chłonąć wszystko z powietrza i wszystkich innych powierzchni. To ma się brudzić, to ma pokrywać się patyną, to ma pracować. Taki jest zamysł klienta. Ok, nie ma problemu. Ale skóra posiada czasami, jest to widoczne? O, pewne takie skazy. Na przykład tu jest taka widoczna głęboka bruzda, które raczej należy omijać. Natomiast bardzo często jest tak, że skóra ma inne skazy, jak tutaj. Takie białe plamki, nie? Albo dajmy na to tutaj takie, nie wiem, czy będzie widoczna choroba, no z tym, o, takie jarzma albo blizny. I nie wiem jak wy, one są delikatnie wyczuwane pod palcem, ale jeżeli one nie są tak głębokie, że wychodzą na mizdrę, to moim zdaniem, a niektóre z nich wychodzą na przykład tutaj jest widoczne, że to była jakaś głęboka ranka, nie? Tutaj, w tym miejscu. A tu z drugiej strony, swoją drogą, a z drugiej strony nic. Ciekawe. W każdym razie, wybierając taki fragment, trzeba mieć na uwadze, że skóra nigdy nie jest absolutnie jednorodna i gładka. Znaczy skóra taka, nie? Juchtowa, naturalna skóra, to jest po prostu to, co zostało zdjęte ze zwierzęcia, a zwierzę żyło. Kąsały je komary, gdzieś się o coś otarło, coś się stało, skaleczyło się, to się zabliźniło, no i ta blizna może być widoczna. Więc wybierając taką okładkę, no trzeba mieć to na względzie, przy czym nie zawsze łatwo dostrzec te różne błędy. Ja na tą okładkę wybiorę gdzieś taki fragmencik, który wcale od tych blizn, od tych niedoskonałości nie będzie wolny. Nie dlatego, że bo teraz mam taką możliwość i przycznę trochę i dam gorszy sort. Nie, to nie jest gorszy sort. Moim zdaniem te blizny to są niesamowity dowód na to, że mamy tutaj prawdziwą skórę. A druga sprawa, jeżeli to ma pracować, jeżeli to nie ma być zabezpieczone żadnymi woskami, żadnymi finiszami, olejami i tak dalej, to całym zamysłem jest to, żeby to było takie właśnie takie prymitywne.
Więc jak to będzie miało jakąś bliznę, jakieś przytarcie, to będzie tylko piękniej wyglądało, bo one będą na tym widoczne. Moim zdaniem to doda tylko kolorytu. Najwygodniej byłoby mi wziąć po prostu stąd, uciąć kawałek skóry. Właśnie, jaki? To ma być taki notesik formatu A7. Więc to taka okładka, po prostu kawałek skóry trzeba wyciąć, tak żeby ona się, no, musi być większa niż sama okładka, tak? Bo to się zgina, więc to się nadda i skóra się będzie musiała tutaj fajnie na tym ułożyć. Jeżeli wycięlibyśmy tą skórę dokładnie w tym wymiarze, to w momencie, kiedy byśmy złożyli, to by tutaj nam nie dostawało, a tutaj by nam nie dostawało. Także no, musimy mieć to na względzie. Ja sobie wybiorę jakiś ładny fragment, może niekoniecznie ze środka, bo to też no, przy projektowaniu i tak dalej, no to trzeba brać pod uwagę, skąd ten kawałek skóry w ogóle weźmiemy i żeby, jak tutaj sobie wytnę, no to później jak będę musiał zrobić coś innego, to będzie bardzo trudno, ale gdzieś z obrzeży, coś co może będzie zawierało jakieś właśnie fajne rzeczy. No tutaj widzę, że jest kilka takich, nawet jakichś wgłębień. Zobaczcie, tutaj to zwierzę miało jakąś historię. Coś tu się działo z tym zwierzęciem. Natomiast tutaj chyba troszkę aż za bardzo. Obawiam się, że to mogłoby gdzieś tam później z czasem nie wyglądać dobrze. Więc może gdzieś coś obok. Tak, ten film przez to będzie nieco długi, bo będę się te 4 lata zastanawiał, jaki fragment skóry użyć, żeby był fajny. Ja stąd wezmę tą skórę, wiecie? Wezmę ją stąd, bo tu jest fajna ta skóra, delikatnie sztywna. Jest taka bruzda na mizdrze, ale to w niczym nam nie przeszkadza. I są tu pewne właśnie takie niedoskonałości. Ona jest tutaj nieco ciemniejsza. Przypuszczam, tak mi się wydaje, że tutaj jest ta część kręgosłupowa, nie? Że ona tutaj kręgosłup szedł, bo tu jest sztywniejsza niż tutaj i chyba nieco delikatnie grubsza, to na tą okładkę moim zdaniem będzie spoko. No i dobra, no i mamy tak, ja sobie to tak mniej więcej zrobię, no i wytnę gdzieś tak dotąd, żeby był delikatny naddatek, to zaraz sobie wezmę nóż, wytnę sobie taki kawałeczek i go sobie później będziemy obrabiać. Dobra, jadę dalej. Natomiast to, co bym chciał pamiętać, a czasami o tym zapominam, to należy szanować materiał. To nie chodzi o to, żeby teraz po prostu tu odciąć taki wielki płat, a później sobie boczki podocinać, bla bla bla, bo jednak materiał jest dosyć kosztowny. Więc chciałbym to zrobić dobrze i mądrze. Jeżeli mamy to tutaj taką okładkę, no to tu sobie najpierw utnę linię prostą, która będzie stanowiła spód mojego etui. Starając się zmarnować jak najmniej skóry. Jeżeli to będzie, dajmy na to, będziemy chcieli zrobić to tak. No dobra. To tutaj damy na te 29 cm, będzie ok. O, i mam. I teraz od tego sobie utnę delikatnie większy fragment, żeby mieć od czego odciąć, ale nie na tyle duży, żebym miał zmarnowaną skórę, bo tutaj ciężko byłoby mi to idealnie odmierzyć, jeśli chodzi o wysokość, więc zrobię sobie to tak. No i tutaj to już sobie od ręki pociągnę. Jeżeli zamawialibyście skórę na przykład w jakimś sklepie, nie wiem, Craftpoint, Juchcik, to spokojnie możecie zamówić sobie panel skóry, taki nie wiem, A4, może nawet są i większe, mniejsze, taki nie wiem, 20×15, 20×20 cm. I wtedy przychodzi Wam taki gotowy, wycięty kawałek skóry, z którego już bardzo łatwo można sobie coś dociąć. Nie trzeba zamawiać całej połówki, całego płata. No i w zasadzie główna część jest zrobiona, wycięta. Tutaj są jakieś pewne dołki, nie będę się tym za szczególnie przejmował. To co zrobię, to mam tu idealnie prostą linię i ten
zobaczmy jakie w kadrze się mieszczy. Tak, i ten notesik ma wysokość 12 cm i 7 mm. Zrobimy go na 13, dobra? Wydaje mi się, że będzie ok. Będzie te 1,5 mm z każdej strony naddatku. Tak, żeby się krawędzie notesika nie niszczyły. Moim zdaniem będzie spoko, dobra. Tak, będzie chyba jednak wygodniej. Ta mata jest spoko, ja ją kupuję w Castoramie i naprawdę jest spoko trwała, natomiast co mnie strasznie w niej wkurza, to i to, kompletnie niepotrzebne, a niekiedy chcesz coś dociąć i ci wyłazi na to i tu już w sumie nie wiesz, czy masz idealnie w linii, więc bywa to niekiedy problematyczne, ale ma całkiem niezłą cenę, dobrą wytrzymałość, no i jest dosyć łatwo dostępna. O, a tak to sobie, tu mam 13, widzę, że mam prostą linię i teraz mogę sobie łatwo dociąć. Poszło. I tyle, dziękuję. Teraz to co zrobię, to upewnię się, że będę miał prostą linię również tutaj z tej krawędzi. Więc kawałek noża do tapet, linijka, nie musi być taki stalowy przymiar, jakiego ja używam, to może być zwykła, prosta linijka. I naprawdę samemu, i nawet kawałek jakiejś deski czy coś, żeby podłożyć, i samemu można sobie zrobić coś fajnego. Jeżeli używamy takich notesów, to samemu sobie zrobić taką okładkę picobello. No i o co mi chodzi? Teraz jeżeli mam tak, ja tutaj też zrobię delikatnie, dosłownie milimetr takiego naddatku. Jeżeli ja sobie teraz tą okładkę nałożę, to mogę sobie sprawdzić, jaką ja potrzebuję mieć długość. Ale ponieważ klient będzie jeszcze używał takiego notesiku, który gdzieś tu też się będzie pałętał, no to nam się ta grubość nieco zwiększy. To też sobie to tu uwzględnię od razu, póki mogę. No i już wiem mniej więcej, ile będę potrzebował. Chcę, żeby tutaj jednak te 2-3 mm gdzieś tam wystawało, to sobie uwzględnię. I ja to robię tak, że łopatologicznie zaznaczę sobie tutaj, w tym, o tu mam nawet już zaznaczoną taką bruzdę. I do niej zobaczę, ile tutaj mam długości. No i sprawdzamy. O, i moim zdaniem będzie dobrze. Dosyć ciasno. Taki notes sobie wejdzie. Dużo miejsca zajmować nie będzie. Okładki są praktycznie zrównane z notesem malinowo. Kolejny etap przed nami. A kolejnym etapem jest przycięcie narożników. Bardzo łatwo można to zrobić, przykładając jakąś 2-złotówkę, złotóweczkę, monetę i po prostu odcinać sobie takimi paskami. To daje spoko rezultat. I tak większość osób robi. I ja też tak robiłem. Do momentu, kiedy nabyłem coś takiego. Już to w jakimś innym filmie pokazywałem. Czyli nóż do narożników. Dobra rzecz. Przykładam sobie. Naciskam, dziękuję, mam. Tylko tutaj trzeba też uważać, żeby nie weżnąć się w te proste fragmenty skóry, żeby tutaj nie zrobić zęba, bo trzeba więcej szlifować wtedy. Tak, żeby to idealnie dociąć. O. I o nic nie zahaczyć. Taki nóż jest drogi, jak 3 nieszczęścia, ale naprawdę, o, tu krzywo zrobiłem, służy mi już parę ładnych miesięcy, już kilka projektów zrobił i nawet jest w stanie przeciąć kilka warstw skóry, po prostu niewielką siłą, naprawdę ostra rzecz, a jeszcze go nie ostrzyłem. No i mamy docięte narożniki. To co trzeba teraz jeszcze zrobić, to wziąć delikatnego papierku ściernego i go tak po prostu trochę pogmyrać. A mówiąc delikatny papier ścierny, mam na myśli 1500 na przykład. Tylko to, żeby po prostu tutaj
nie było żadnego zęba. Wiadomo, to ma być surowe, ma być siemiężne. Niektórzy na przykład, jeżeli lubicie jeszcze bardziej takie siemiężne, takie bardziej surowe, i to wcale nie jest błąd, bo po prostu ten typ tak ma, to możecie sobie po prostu zrobić wszystko na kwadratowo, bez zaoblania, albo tylko tak na prosto sobie dociąć po prostu i zostawić, nic nie fazować, żadnych krawędzi, zostawić je surowe. Jak uda Wam się znaleźć jakiś dobry, fajny, sztywny kawałek skóry, to on z czasem, ta skóra sama się ładnie zaobli, ona się tutaj zabezpieczy. To nie będzie tak, że ona się tu poszarpie i rozwarstwi na dwie. Ja się tak umówiłem z klientem, że to będę robił. W jego przypadku lubię, jak są wygładzone krawędzie, ale no, można zostawić je surowe, też będzie dobrze. Nie każda krawędź musi być wygładzona. Niektóre projekty pasują bardziej do właśnie czegoś takiego bardziej surowego. A jeżeli na przykład kupicie sobie taki kawałek skóry typu Crazy Horse, która jest w zasadzie nawet nieco tańsza, jest to skóra w inny sposób garbowana i ona, zresztą co ja będę gadał, ona wygląda tak. To jest akurat w kolorze, zdaje się, ciemnorudym. Ona ma fajny efekt pull-up, bo jest nasączona olejami. Jest niezwykle wytrzymała. Zobaczcie, piękna sprawa. Jeżeli chcemy mieć coś takiego postarzonego, vintage'owego, a bardzo wysokiej jakości skórę, to bierzemy sobie po prostu Crazy Horse'a, docinamy go sobie, montujemy gumkę, no i tyle. I co więcej trzeba. I mamy coś własnoręcznie zrobionego, coś co przetrwa dekady. No bo ta skóra jest mega wytrzymała i ona z czasem też będzie ładnie pracować, pokrywać się patynką, wybłyszczać i tak dalej. Super rzecz. I Crazy Horse'y dostępne są w wielu różnych kolorach. Oczywiście jak zamówicie u mnie, to ja Wam zrobię, spoko, nie? Ale tak uczciwie, serio, taniej Wam wyjdzie, jak sobie sami zrobicie, bo się nie narobicie, będziecie mieli satysfakcję, że coś jest Wasze, zrobione, i będziecie mogli temu nadać kształt, jaki zechcecie. A naprawdę nie ma z tym więcej jakoś bardzo dużo roboty. Jak pewnie zauważyliście, więcej gadam niż robię. No tak to wygląda. Fazujemy teraz krawędź. Ponieważ jest to skóra dosyć cienka, to fazowanie będzie symboliczne. Użyję najmniejszego edge bevelera, jakiego mam. To jest jakiś z AliExpressu. Służy mi już dłuższy czas. Mało go używałem, bo nie byłem jakoś tak... Nie widziałem zastosowania. Coraz częściej go używam, bo coraz częściej wolę tą krawędź sfazować tylko tak aby. Nie jak kiedyś, że praktycznie po całości. To po prostu ścina róg skóry. Jak narzędzie jest ostre, to jest sama przyjemność. Trochę trudniej się te edge bevelery ostrze niż takie najprostsze, zwykłe, tradycyjne, najtańsze, ale i efekt jest lepszy. Bo on ścina tą krawędź tak na półokrągło, a nie tak po prostu na hamach. No i dziękuję. Od strony Mizdy mam. Jedziemy teraz od strony lica. Można to też zrobić papierkiem ściennym, ale można tego w ogóle nie robić. A przy Crazy Horse nawet na dobrą sprawę nie powinno się. Jeżeli robicie sobie to tak dla siebie, to moim zdaniem Crazy Horse wcale nie będzie tego wymagać, bo w Crazy Horse się nie zadziała to, co za moment będziemy robić. I tyle. I mamy to. Dziękuję. Aha, przypomnijcie mi, żebym tego nie wyrzucał, bo to się jeszcze nam przyda. Ok, mamy to. Co ja teraz zrobię? Teraz pójdę po wodę, ale nie żeby się napić. Choć też. Wodziczka jest i gąbeczka również. Będzie ona nam służyła do fazowania krawędzi. Ponieważ robimy to w tej formie surowej,
to użyję wody do tego, żeby zmoczyć krawędzie i je wypolerować. Normalnie na ogół używam takiego preparatu Tokonole. To jest taka jakby guma, klej do przypalania. To bardzo dobrze to robi. To jest z tego, co używałem, najfajniejszy specyfik do tego, który daje piękne efekty, żeby ładnie wygładzić krawędź i działa nawet na takich skórach jak Crazy Horse, bo woda na Crazy Horse się nie zadziała. On jest garbowany olejowo i ta woda nie sprawi, że ta krawędź będzie się ładnie chciała wybłyszczyć, ale przy Tokonole można ją wyprowadzić. Dlatego jak będziecie robić z Crazy Horse'a, to albo sobie zamówcie Tokonole, jeśli chcecie wyprowadzić krawędzie, ale moim zdaniem bez sensu, bo to kosztuje z 5 dych. To po co? Mówimy tu o tym, żeby zrobić coś samemu i żeby przy okazji przeoszczędzić. No to tutaj byście nie oszczędzili na jeden produkt, żeby bez sensu. Ja to mam, bo tego używam non-stop. Co chciałem? Krawędź. Tak, wiem, trochę chaotycznie gadam, bo ten film jest spontaniczny, po prostu. Odsączyłem sobie tą gąbkę i teraz po prostu krawędź sobie moczę i tyle. Niech ona się trochę napije tej wody. Na razie zrobię to co to się tutaj przyczepiło? Na 2 krawędziach. I na tych 2 narożnikach, dobra. I biorę sobie wood slickera. I po prostu jadę. I takie pocieranie właśnie zwilżonej skóry spowoduje, że ona się zamknie. Niejako przypali. I będzie ładna i gładziutka. Wielu rzemieślników używa samej wody. No, jest to tańsze. Moim zdaniem przy wodzie trzeba się troszeczkę więcej namachać. Efekty mogą być spektakularne. Wcale nie mówię, że nie. Dlaczego tu nie używam? Jeszcze raz powiem, dlaczego nie używam tego preparatu. Jeden powód już było powiedziane. No, skoro to ma być takie surowe, prymitywne, no to zróbmy to po prostu prymitywnymi metodami. Jedna sprawa. Druga rzecz jest taka, że nie zabezpieczamy skóry, nie olejujemy jej, nie dajemy finisza. A Tokonole, jak tutaj sama nazwa wskazuje, to jest taka trochę guma, trochę klej. Bardzo łatwo nim wyjechać na lico i wtedy na tym licu mogą zostać takie plamy przebłyszczenia. Dobra, ja sobie poleruję do końca i spotykamy się za moment. Okidoki, mam już to wszystko wypolerowane. Jeszcze jedna ważna rzecz, no bo ja tutaj użyłem tego Edge Bevelera, żeby sfazować. Jeżeli na przykład chcielibyśmy pozostawić sobie surowe, to w ogóle nie ma tematu, ale jeżeli byśmy mieli tylko po prostu surową krawędź, którą chcielibyśmy zabezpieczyć, to oczywiście też możemy to zrobić. Moczymy wodą, bierzemy jakiś patyczek, może to być szmatka, po prostu bawełniana szmatka i po prostu sobie to polerujemy. O, tutaj. Tak. I to też ładnie się zabezpieczy, też będzie dobrze. Kawałek ołówka nawet. I tak po prostu sobie pod różnym kątem. I też jest ładna, zabezpieczona, błyszcząca krawędź, nie? Także super to wygląda. I fajnie czuć pod palcami. No dobra, jedziemy dalej. Tutaj już w zasadzie nie za wiele nam zostało, chociaż troszeczkę jeszcze rzeczy chciałbym tutaj zrobić. Zastanawiam się, co będzie górą, co będzie dołem, gdzie będę chciał mieć front. Chcę, żeby front był tu. To będzie otwierane tak, nie? Tutaj te jakieś przebarwienia, zostawmy sobie to na tył. One są widoczne, one są fajne, ale zostawmy je na tył, więc tu będzie front, tu będzie tył. I teraz to, co muszę zrobić ważnego, to mimo wszystko tę skórę zmoczyć, no i od razu zmoczę ją już całą.
bo gdy zmoczymy tylko fragment skóry, on się może troszkę przyciemnić i kiedy będzie schnął, to gdzieś się będzie bardziej wyróżniał, a tak to zmoczę sobie delikatnie całość. A po co? No bo logo trzeba wybić. Logo wybijamy na mokro, na sucho jest kiepsko. I do tego potrzebny mi będzie kamień ciężki. To będzie tak. Gdzie to logo damy? Tu w rogu. Koło tych bruzd, czy tam tych blizn. Będzie ok. O, zrobimy tak. No i upewniamy się, że nie robimy do góry. Odwrotnie. Dołem do góry. Zgadnijcie skąd wiem, że należy się upewnić, poprawić trzeba. Nie wolno tłuc za mocno, iż można po prostu skórę przeciąć. Może tu bym delikatnie to poprawił. Jest. Wiadomo. Made in Poland. Made in Żyrardów Mazowieckich. I mamy to. To, co musimy zrobić w kolejnym etapie, to musimy sobie wyznaczyć linię środka. Ponieważ będziemy musieli wykonać dziurki na gumkę. Mamy tutaj szerokości niecałe 20 cm. Jak sobie to ładnie tutaj ustawię, no to tutaj 20 cm, no to wiadomo, środeczek będzie tu, gdzie jest 10. I tu mam sobie środeczek. Muszę zaznaczyć sobie 5 miejsc, gdzie będę robił dziurki. Dziurki, w które wejdą później nam gumki. I zrobimy tak. Jedną damy na 7 mm. Tu będzie kółeczko. Będzie trochę odsunięte od krawędzi. To będzie takie. Tutaj damy i drugie damy na 15. Może na 17. Będzie kółeczko. Tutaj trochę odstępu. Kolejne. No to damy na 17. Na 7 i 17 mm. I podobnie damy tu. Tu i na środku musimy dać. Środek mamy tutaj. I mamy zaznaczone na środku dziurki. Teraz te dziurki trzeba sobie wybić. Takim wybijakiem 4 mm porobię te dziurki. Oczywiście ważne, żeby je zrobić jak najrówniej potrafimy. Ale to jest ręczna robota, także nie zawsze wszystko się uda idealnie, a już widzę, że idealnie nie jest. O, tu będzie ładnie. No, jedna mi chyba trochę zeszła. No dobra, mniejsza z tym. Teraz to, co będziemy robili, możemy to tak zostawić. Możemy tu dać troszkę wody i wygładzić krawędzie, żeby one się nie szarpały. To jest mała rzecz, tu nie będzie bardzo dużo sił na to działało, to się to nie wypruje i tak dalej. Natomiast ja pójdę troszeczkę krok dalej. A w ten sposób pójdę krok dalej, że zabiję tutaj takie oczka metalowe. Tutaj akurat w kolorze starzonego mosiądzu, które pewnie z czasem się wytrą i będą wyglądały przez to jeszcze bardziej staro, więc będą fajnie łączyły się z ogólnie przyjętym designem. Ja sobie tylko jedną rzecz zrobię. Czy mam tutaj jeszcze pole do pewnej rzeczy? Bardzo krzywo to wygląda? Nie, nie powiedziałbym. Moim zdaniem będzie ok. A moim zdaniem będzie spoko. No dobra. Żeby zabić te otwory,
no to potrzebne nam będzie kowadełko. Ono jest przeważnie w zestawie z takimi właśnie oczkami. Kładziemy sobie na tym kowadełku. Wkładamy sobie zabijak i po prostu mamy parę razy i mamy zabite oczko. I tak postępujemy z resztą. Natomiast tu trzeba uważać, że ze względu na to, że tu mamy już troszkę sztywniej, to łatwo się może z tego kowadełka zsunąć. A ono ma tutaj takie zagłębienie, w które wchodzi główka tego oczka, nie? Więc trzeba na to uważać, żeby to się nie przesunęło, bo jak się krzywo zabije, to będzie to wyglądało bardzo brzydko, bardzo źle. Więc tu trzeba włożyć nieco staranności. Jest dobrze, jest równo, jest ok. To, co można jeszcze zrobić, to położyć na płasko i jeszcze pozabijać tak, żeby tu się wyprostowało. I jedziemy dalej z kolejnymi. No i mamy całość i tyle. Oczywiście, jak pewnie zauważono, oczka są od tej strony, no bo tutaj jednak wygląda to trochę ładniej niż tutaj, jak jest takie zabite, to wygląda nieco może mniej wytwornie, to i tak będzie w środku, więc luzik. Mamy to na środku, mamy to zrobione i można powiedzieć, że nasza okładka jest prawie gotowa. Musimy teraz tutaj założyć gumkę. No dobra, i gumka 2 mm. Nigdy nie pamiętam, jak się ją montuje. A jeszcze jedna rzecz. A dobrze, że przypominacie ten fragment skóry. Wiecie co? Ja jeszcze z tego coś zrobię. I nie będzie to jakoś nic bardzo fancy, nic bardzo spektakularnego, ale wydaje mi się, że będzie to fajnym takim dodatkiem. Przytnijmy sobie na centymetrów 1,5 ten fragmencik i zaraz się wszystko rozjaśni, o co mi chodzi, co ja chcę osiągnąć tym fragmentem. Nie trzeba tego robić, ale wydaje mi się, że to jest fajny akcencik. Na 1,5? Na 1,5 będzie idealnie. Na 2 będzie za dużo, nie przy tym rozmiarze. Ok? Mamy. I teraz pójdę sobie po pewną kształtkę. Taką. Ona bardzo ułatwia wycinanie takich właśnie tych zaobleń. Odcinam sobie jedną część. Odcinam sobie drugą część. O, ale krzywo poszło. Teraz jest ładnie. Pewnie już wiecie, co będzie, nie? Będzie to, że zrobimy tutaj z tego kawałeczka skóry coś takiego tutaj, żeby się zapinało. Żeby gumka nie wrzynała się w skórę. To będzie fajny taki detalik. Skóry, jak widać, naprawdę minimum. W sumie to z tego paska nawet mógłbym coś zrobić. Może nie. Ale skóry jest minimum, a będzie to fajne. Gdybym robił większej tu i to bym może użył szerszego, wtedy mógłbym tu logo dać, ale dobra, mniejsza z tym. I zrobię z tym to, co zrobiłem z tym fragmentem skóry, czyli papier ścienny, sfazuję krawędzie, woda i je ładnie tutaj wypoleruję i wykonam 2 takie otwory, żeby mieć przez co przewlec właśnie tę gumkę i spotykamy się już na montażu. Ok, mam już to. Mam już gumkę przyciętą na odpowiedni rozmiar i mam wykonaną tą zakładeczkę. Tu porobiłem po 2 dziurki 3 mm. Zaraz powiem dlaczego. Znaczy 3 mm, dlatego że nie robię tu oczek stalowych, bo później przy tym, jakby to było tutaj przyłożone, to oczko stalowe mogłoby się odbijać na okładce, czego chcę uniknąć. Dlatego
otworki są naturalne, ale nieco mniejsze. I teraz pozostało nam to tylko po prostu złożyć do kupy. Co ja tutaj robię? Robię sobie tak, że przewijam sobie, przekładam sobie tą gumkę tu przez te wszystkie 4 otwory. Chodzi mi o to, żeby nam po ściągnięciu gumka ściągała to tak na takie U, ale z drugiej strony, żeby tutaj w środku była skóra, żeby nam gumka nie wrzynała się w ranty. No i teraz to, co muszę zrobić, to sobie to zrobić, żeby było na równo i ustalić, ile będę potrzebował długości, żeby mi się tutaj ładnie wszystko zmieściło, nie? No i myślę, że taka będzie ok. Teraz tu w tym miejscu muszę zrobić sobie supełek, a w zasadzie nawet 2, bo chcę, żeby to było, żeby ten supełek tu był duży, żeby mi to wszystko nie przechodziło przez te oczka, tak? One mają jakiś tam otwór, może na jednym się uda, ale wątpię. Zobaczmy. Tak, i teraz gdy to włożymy, a i znowu wyszło niezbyt równo, ale to nie ma znaczenia, bo mam tu naddatek skóry. Więc jak to sobie włożymy, no to przechodzi nam, nie? Ale chcę, żeby ten supełek był w środku jednak, więc po prostu jeszcze jeden robię. Tutaj też trzeba uważać przy jego robieniu, żeby nie zrobił nam się on w innym miejscu, więc trzeba tutaj troszeczkę wspomagać się i robić to ostrożnie. O, mamy jeden duży supeł i teraz no i się trzyma. Nie powinno przejść, a jak przejdzie, to można jeszcze kolejny supełek zrobić. Na razie jest spoko. Zostawiamy tak, jak jest. I teraz jedyne, co mi zostało, to zawinąć tutaj tę gumkę w te otwory. No, gdzie tutaj lecisz? I związać wszystko. Tylko tak chciałbym, żeby to było w miarę prosto i równo. Więc spróbujmy to zrobić tak. Tu jest tak. Tu jest tak. No i tu, o, trochę za mało zostawiłem tej gumki, żeby to dociąć, żeby to związać, chłopcia. No więc będzie trzeba troszeczkę tutaj paluchami pomajsterkować. Dobra, ja sobie z innej perspektywy to zrobię. O, to jeszcze można wypoziomować, bo mimo supła to jeszcze się troszeczkę przesuwa i dobrze. I mamy to w zasadzie zrobione. Teraz tylko odciąć naddatek skóry. Gumki. Okay. I mamy to. I sprawdzamy, czy będzie wszystko ok. Wkładamy sobie teraz nasz notes. Wkładamy sobie też ten drugi. Składamy wszystko do kupy. A ty gdzie tu wystajesz? Siedź w środku, dziadu. I zamykamy za zamknięciem. O, i w sumie można powiedzieć, że mamy to. Chaotyczny trochę ten film, przepraszam za to, był totalnie spontaniczny. Nie planowałem go robić, ale stwierdziłem, że kurczę, i tak mam zamówienie na coś prostego, to może chociaż taki film zrobię, żeby coś się na kanale pojawiło. Ostatnio nie ma czasu na nagrywanie, a jak coś nagrywam, to nie do końca mi się to udaje, więc przynajmniej chociaż taka prosta rzecz. Jak ktoś chce sobie samemu zrobić
Jak widzicie, nie ma z tym dużo roboty, ja tu więcej gadałem niż robiłem. Można spokojnie pominąć oczka, w sensie tylko dziurkę zrobić jakimś szydłem nawet, albo jakąś otworniczką, jakimś takim wybijakiem do gumy. W każdym budowlanym sobie to kupimy. Gumkę w pasmanterii, to tam nie wiem, złotówkę od metra. Jeśli chodzi o krawędzie, możemy je zostawić surowe albo samą wodą pojechać. Jeśli chodzi o skórę, to wiele rodzajów skór na panele można sobie kupić w różnych sklepach. Może to być skóra barwiona, może to być skóra surowa, może to być skóra garbowana roślinnie, chromowo, jaką chcemy. Moim zdaniem 1,2 mm jest ok, żeby była w miarę sztywna. Crazy Horse będzie rewelacyjny, ale też i cielak, czy zwykła bydlęca skóra świetnie się tutaj nada. Nie ma tutaj wiele roboty, to możemy sobie pominąć ten element, ale on jest prosty w wykonaniu i naprawdę kawałek skóry, nóż do tapet, linijka, właśnie taki otwornica, gumka i w ciągu pół godziny niech będzie, jeżeli chcemy starannie zrobić, bo na przykład chcemy sobie zaoblić krawędzie, to wtedy sobie przykładamy monetę i sobie tutaj robimy trochę papieru ściernego. Możemy to zrobić, albo po prostu ściąć tak, też będzie ok. I mamy w pół godziny czy w godzinę fajna rzecz zrobiona. Może z dzieciakiem usiąść i razem z nim zrobić super spędzony czas i zrobione coś, co będzie trwało latami. To będzie służyć przez długie lata i będzie czymś praktycznym, fajnym, z naturalnej, prawdziwej skóry. A przypuszczam, że w sklepie, jakbyśmy chcieli kupić, no to dużo więcej hajsu trzeba dać, niż zrobić sobie samemu. Polecam, gorąco. Ale jak ktoś chce zamówić, to też mu zrobię. Pa!